Cześć! Dziś porozmawiamy na temat Memory Leak, Retain Cycle oraz Automatic Reference Counting, czyli o tematach związanych z pamięcią w Swift. Zaczynajmy! Zacznijmy sobie od Memory Leak. Jest to wyciek pamięci, który występuje, gdy program nie zwalnia pamięci zajmowanej przez obiekty, które nie są już używane, lub gdy referencje między obiektami są cykliczne i nie można ich usunąć, bo każdy obiekt wzajemnie odwołuje się do siebie. Może to prowadzić do takich konsekwencji jak wyczerpanie pamięci systemowej. Do radzenia sobie z wyciekiem pamięci używamy ARC, czyli Automatic Reference Counting, czy na przykład oznaczanie wartości jako słaba, weak lub unknown. Jeżeli chodzi o Automatic Reference Counting, jest to sposób radzenia sobie z zarządzaniem pamięcią przez Apple. ARC dla każdego obiektu liczy, ile ten obiekt ma przypisanych do siebie mocnych referencji, a kiedy ta liczba spada do zera, to zwalnia pamięć zajmowaną przez ten obiekt. Ostatnim pojęciem jest Retain Cycle. Jest to sytuacja, w której dwa lub więcej obiektów w języku Swift trzymają się wzajemnie w pamięci, co prowadzi do wycieku pamięci, a ARC nigdy nie może uzyskać stanu zerowego. Może to się zdarzyć, gdy jeden obiekt trzyma referencję do drugiego, a drugi obiekt trzyma referencję do pierwszego, tworząc zamknięty cykl referencji. Zdaję sobie sprawę z tego, że te tematy związane z pamięcią w Swift to są ciężkie tematy i tak naprawdę dla osoby początkującej raczej nie wystarczy to, żeby zajrzeć do jednego źródła, żeby tak naprawdę zrozumieć, na czym to wszystko polega, na czym polega ten wyciek pamięci, na czym polega przytrzymywanie jednej referencji przez drugą, czyli tak zwany retain cycle. Ja teraz otworzyłam projekt, chciałabym Wam pokazać na kodach, jak właśnie jak możemy kontrolować te sytuacje, jak możemy zapobiegać wyciekowi pamięci i chociaż trochę objaśnić te sytuacje właśnie w kodach. Jeżeli chodzi o aplikację, to ja stworzyłam sobie już tutaj dwie klasy. Jedna o nazwie Human, druga o nazwie Car. Klasa o nazwie Human posiada taką stałą jak name, która jest typem string, i taką zmienną jak car, która jest typem car optional. Stworzyłam sobie init, czyli initializer oraz deinit. Jest to funkcja dostępna tylko w klasach w Swift, która pozwala nam właśnie na śledzenie tego, kiedy nasz obiekt jest usuwany z pamięci w Swift. Klasa car również posiada stałą name, string oraz variable owner, która jest typu human optional, i analogicznie init stworzona dla klasy car oraz deinit dla klasy car. Ok, ja sobie już tutaj też w naszym view controllerze stworzyłam takie zmienne jak var Olivia, która jest typu human optional, oraz var mycar, który jest typu optional car. Też stworzę sobie nową funkcję w celu utworzenia sobie nowych obiektów. I tak, wezmę sobie naszą Oliwię i zrobię sobie dla niej już initializer z imieniem oraz samochodem. Imię oczywiście to będzie Oliwia, a jeżeli chodzi o car, dam na razie Neil. I analogicznie zrobię dla my car. Car, name damy my car z dużej litery, żeby było wiadomo, że to jest imię. I owner, czyli właściciel, również damy sobie Neil. Jeżeli zdążyliście zauważyć, w tym deinitializerze dałam sobie taki print statement, który ma nas poinformować w sytuacji, kiedy imię naszego człowieka, czyli ta właściwość, zostanie usunięta z pamięci. To samo zrobiłam dla imienia naszego samochodu. Czyli uzyskamy właśnie wydrukowane te zdania, kiedy nasz Automatic Reference Counting będzie równy 0, czyli nasz obiekt może być usunięty całkowicie, a raczej jest usuwany całkowicie z pamięci naszej aplikacji. W tym momencie
mamy strong references w naszym obiekcie Olivia, który odnosi się tylko do tego obiektu i ta sama sytuacja jest przy myCar, czyli jeżeli ja teraz dam sobie, przepraszam, muszę tutaj przywołać jeszcze tę funkcję w viewDidLoad, czyli jeżeli ja sobie teraz zrobię Olivia równa nil, to w sytuacji, kiedy rozpocznę moją aplikację, spójrzcie, zostało mi zwrócone zdanie Human Olivia is the init. Czyli w sytuacji, kiedy ja oznaczyłam sobie nasz obiekt Olivia jako nil, od razu Olivia jest usuwana zupełnie z pamięci, ponieważ ona nie ma żadnych mocnych referencji, które są przytrzymywane przez inny obiekt do niej, ani ona też nie przytrzymuje nikomu niczyich referencji, więc może być spokojnie usunięta z pamięci. Jednak w sytuacji, kiedy zrobilibyśmy tak zwaną funkcję, która wytworzy nam retain cycle, nie ma możliwości, żeby nasz obiekt został zwolniony z pamięci. W sytuacji, kiedy właśnie jeden obiekt odnosi się do drugiego i pomimo to, że przyrównamy go do nil, to i tak nie jesteśmy w stanie go usunąć z pamięci. Pokażę Wam to właśnie teraz na przykładzie. Stworzymy sobie funkcję retain cycle, czyli coś, czego zawsze powinniśmy unikać w naszych aplikacjach. Przywołam sobie od razu ją viewDidLoad, żeby nie zapomnieć. To sobie na razie usunę. I spójrzcie, zrobię sobie tak, olivia.car równy myCar i to samo zrobię sobie w myCar.owner, damy sobie Olivię, czyli spójrzcie, w tym momencie mamy strong references, czyli mocne referencje jednego obiektu, czyli obiekt Olivia ma strong references, czyli mocne referencje do myCar, ale również myCar ma strong references do Olivii. Czyli w sytuacji, kiedy ja sobie teraz dam Olivia equal nil, czyli to samo, co robiliśmy w tej funkcji, to pomimo to, że oznaczam sobie Olivię jako nil, pamięć nie będzie wyczyszczona, czyli nie dostaniemy naszego wydruku, naszego zdania z powrotem. Spójrzcie, nic tu nie ma. Dlaczego? Dlatego, że pomimo tego, że Olivia jest oznaczona jako nil, to cały czas myCar trzyma mocną referencję do niej i nie jest w stanie ten obiekt zwolnić się z pamięci. A jak możemy jak możemy rozwiązać ten problem? Tak jak już wcześniej wspomniałam, możemy to zrobić za pomocą oznaczenia naszego obiektu jako weak. No i ja teraz na przykład oznaczę sobie naszą zmienną owner, czyli właściciel w klasie car jako weak i w tej sytuacji, kiedy ja oznaczę sobie Olivię jako nil, czyli tutaj jest nic niezmienione, jest cały czas tak jak przed chwilą, ale dodałam weak do naszej zmiennej w car, to teraz w tej sytuacji Olivia powinna zostać zwolniona z pamięci, ponieważ pomimo to, że myCar cały czas ma referencję do Olivii, to nie jest to mocna referencja, tylko właśnie słaba poprzez ten wyraz weak. Spójrzcie, przy wydrukowaniu zostaje mi zwrócone od razu to zdanie Human Olivia is the init. I teraz możemy sobie też sprawdzić to poprzez wydrukowanie, kto jest właścicielem myCar.owner. I przy wydrukowaniu, spójrzcie, zostaje mi zwrócone zdanie Human Olivia is the init oraz nil, czyli myCar już nie ma żadnego właściciela. A nasz obiekt został zwolniony z pamięci, czyli uniknęliśmy wyciekowi pamięci właśnie dzięki oznaczeniu tej zmiennej weak.
Bardzo Wam dziękuję za dziś. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam do komentowania oraz do subskrypcji. Cześć!